Hej, jestem Maciej z firmy EONEA, opowiadającym o tym, jak chronić datę przed utratą. Data Loss Prevention. Do naszych NAS system plików ZFS i jego RAID-Z są bardzo ciekawym i sprawdzonym rozwiązaniem. Ale jak życie pokazuje, prawie każdy NAS dochodzi do momentu, w którym kończy mu się miejsce. Dzisiaj opowiem, jakie mamy możliwości rozbudowy naszego pula, jakie są ograniczenia, jakie wady i zalety i potem pokażę na przykładzie TrueNAS Scale i TrueNAS Core, jak to zrobić. Zapraszam, ale najpierw fragment sponsorowany. Jeśli poszukujesz rozwiązań związanych z szeroko pojętymi sieciami, zdalnym dostępem, pamięcią masową, skutecznie chroniącą Twoje dane lub wirtualizacją, chętnie omówimy i wesprzemy taki projekt. Lubimy nie tylko projektować systemy IT dla indywidualnych potrzeb, te mniejsze i te większe, ale również administrujemy w pełni IT lub wspieramy istniejące zespoły, które znacie i lubicie, świadcząc również proaktywny monitoring systemów, żeby pracowały, gładko. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, kliknijcie na zakładkę kontakt na eonea.pl. Jeżeli nie potrzebujecie naszej pomocy, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, przesyłajcie, a teraz wracamy do materiału. Na początku słowem szybkiego wstępu po szczegóły na temat ZFS zapraszam do materiału TrueNAS ZFS, dlaczego jest fajny. W ZFS jednostką organizacyjną, na której trzymamy nasze dane, jest pool. Do tego pula dopinamy tak zwane widewy. Podstawowym widewem, bez którego nasza zabawa w NAS nie miałaby w zasadzie sensu, to widew data, w którym trzymane są nasze dane. Ten widew podpięty do pól musi mieć dyski jakoś zorganizowane, czy to tak zwany stripe, czy w mirror, czy właśnie w RAID-Z. Głównie właśnie rozszerzenie tego RAID-Z tyczy się dzisiejszy materiał. Na początek słowem szybkiego wstępu po szczegóły na temat ZFS zapraszam do materiału TrueNAS ZFS, dlaczego jest fajny. W ZFS jednostką organizacyjną, w której trzymamy dane, jest pool. Do tego poola podpinamy tak zwane widewy. Podstawowym widewem, bez którego nasza zabawa w NAS nie miałaby w zasadzie sensu, to widew data, w którym trzymane są nasze dane. Ten widew podpięty do pula musi mieć dyski jakoś tam zorganizowane, czy to w tak zwany stripe, czy mirror, czy właśnie w RAID-Z. Głównie właśnie rozszerzeniem tego RAID-Z zajmiemy się w dzisiejszym materiale. Na początek kilka zaleceń dotyczących dzisiejszego tematu. Kiedy warto rozważać rozszerzenie pula? Limitem zajętości, do którego powinniśmy dopuszczać, to maksymalnie 80%. Żeby zachować optymalny poziom wydajności naszego NAS-a w ZFS zawsze powinniśmy zachować minimum 20% wolnego miejsca. Przyczyną m.in. jest fakt, że ZFS używa mechanizmu tak zwanego copy on write. W skrócie działa to tak, że jeżeli nadpisujemy jakieś dane, to ZFS pod spodem zapisuje je w zupełnie innym miejscu i nie dotyka miejsca, gdzie dane są oryginalnie. Dopiero jak dane zostaną z sukcesem zapisane w miejscu docelowym, to adres tych danych zmienia się i zaczyna wskazywać na nowe docelowe miejsce. To sprawia, że ZFS jest znacznie mniej podatny na uszkodzenia danych podczas zapisu, ale właśnie kosztem tego, że potrzebujemy trzymać 20% wolnego miejsca na pool, żeby jego osiągi były optymalne. Czy coś wybuchnie, jak miejsca zejdzie poniżej 20%? Oczywiście, że nie. Możemy używać całości miejsca, tylko liczmy się z tym, że osiągi takiego wypełnionego pula po prostu spadną. Odnośnie już samego rozszerzania, to są 3 sposoby rozszerzenia pula. Pierwszym może być najbardziej oczywisty, jest zakup nowej paczki dysków, stworzenie nowego pula, czy nawet nowego serwera i migracja danych. Ale my dzisiaj zdecydowanie nie o tym. Przynajmniej głównie nie o tym. Dzisiaj spróbujemy bardziej subtelnie. Jednym z podstawowych sposobów jest dodanie nowego widewa data. Jest to potencjalnie fajne rozwiązanie, jeżeli tylko braliśmy to wcześniej pod uwagę. Uznajmy to za coś w rodzaju naturalnej, planowanej drogi rozszerzenia pula. Kupując serwer, biorąc pod uwagę przyszły wzrost, albo zostawiamy wolne kieszenie, albo możliwość podłączenia zewnętrznych półek na dyski. Tylko że wszyscy wiemy, że w praktyce to się często tak po prostu nie da.
Oczywistą wadą tego rozwiązania jest fakt, że musimy od początku trzymać wolne sloty. Następnym obostrzeniem jest to, że zaleca się rozszerzać pulę o identyczne widew data, czyli takie same dyski w takim samym poziomie RAID. Przyczyną takich wymagań jest to, że ZFS podczas zapisu na pool wykonuje tzw. load balancing, czyli będzie równomiernie obciążał zapisem wszystkie widewy. Jeżeli jeden z nich będzie szybszy czy będzie większy, to całość będzie działała nieoptymalnie, będzie dostosowywała się do wolniejszego. I znów, czy coś się stanie, jak będą inne dyski? Jeżeli akceptujecie fakt, że osiągi będą nieoptymalne, to oczywiście nie. Ale myślę, że najczęściej możemy sobie podarować ten brak optymalności, ponieważ ten sam load balancing rozdzielający pracę zapisu porówno w naszym wypadku dwa widewy sprawia, że teoretycznie w dużym przybliżeniu możemy spodziewać się osiągów zapisu dwukrotności osiągów tego słabszego widewa. W praktyce nie spodziewałbym się aż dwukrotności, jednak przyspieszenie zwłaszcza zapisu będzie zauważalne i znaczące. Odnośnie odczytu to zależy, na którym widewie mamy te konkretne dane, do których będziemy się chcieli dostać. Z czasem powinny się w miarę równomiernie rozproszyć i odczyt też powinien znacząco przyspieszyć. Wydajność i osiągi ZFS bardzo zależą od sposobu organizacji dysków w widewie i widewów w poolu. To złożony temat i powinien niedługo powstać osobny o tym materiał. Dodam tylko na zachętę, że różnica w niektórych zastosowaniach w wydajności organizacji dysków właściwe versus niewłaściwe mogą być nawet wielokrotne. Jeśli jednak macie swój serwer i ma on wypełnione wszystkie sloty, jest też inny ciekawy sposób. Wystarczy podmienić dyski sztuka po sztuce na większe i pool sam się zorientuje, że ma więcej miejsca. Myślę, że to też w wielu wypadkach może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie musimy nic migrować, zmieniać, po prostu wymieniamy dyski na większe. Najlepiej, jeśli mamy wolne miejsce na dysk, żeby podłączyć nowe i migrować sztuka po sztuce. W takim wypadku, jeżeli jeszcze dodatkowo mamy dyski hot swap, to przeprowadzimy operację nawet bez przerwy w działaniu serwera. W przeciwnym wypadku można podłączyć dysk, wsadzić nowy i odbudować RAID, ale to niesie ze sobą ryzyko utraty danych, jeżeli podczas synchronizacji cokolwiek się stanie, coś z pozostałymi dyskami. Pamiętajmy, że odbudowywanie dużego RAID to jest jakby nie było stres test dla dysków. Jeżeli są one stare, to możemy sobie strzelić w kolano. Żeby tego uniknąć, możemy nawet wykorzystać przejściówkę, podłączyć dysk przez USB. Wtedy podłączamy nowy dysk przez właśnie taką przejściówkę USB. Wymieniamy dysk w poolu, wyjmujemy zastąpiony dysk, wkładamy do środka ten z USB, potem podłączamy przez USB następny i tak dalej, i tak dalej. Zaletą rozwiązania jest brak konieczności wymiany serwera, utrzymywania wolnych slotów, zakupu półek na dyski. Wadą w porównaniu do dodawania nowego widewa może być to, że stare dyski przestają pracować. Jeżeli nie mamy dla nich innego zastosowania, to leżą bezużytecznie. Oczywiście ta opcja mniej więcej pozostawia osiągi bez zmian, jeżeli różnica w dyskach nie jest jakaś olbrzymia. Zacznijmy od laboratorium. Mam tutaj przygotowane wirtualne maszyny dla TrueNASa Core i TrueNASa Scale, żeby na obu pokazać, jak to się robi, ponieważ one mają inne menu i jednak robi się to troszeczkę inaczej. Mam tutaj dla każdego z przypadków systemowy dysk 16 GB, mam RAID Z1 złożony z 3 dysków, one są podłączone. I dyski i ten RAID jest z dysków 20 GB i tutaj mam dyski 30 GB, które będę po prostu podmieniał, żeby ostatecznie zwiększyć RAID. I to samo jest dla Core'a i dla Scale'a. Tak samo to wygląda. Mam również, uruchomiona jest również XOA, czyli ten Xen Orchestra, wyłącznie po to, żeby móc kontrolować te wirtualne maszynki. Zaczniemy od TrueNAS Scale'a i rozszerzenia poola przez wymianę dysków.
Jest tutaj nasz scale. Możemy spokojnie zobaczyć, że jego pool jest wielkości 34 GB. Możemy sobie w niego spojrzeć. I w tym momencie ma on 3 podpięte dyski. Wszystko jest tak jak trzeba. Co teraz musimy zrobić? Żeby zacząć rozszerzanie, musimy po prostu wymienić jeden z tych dysków. Przejdźmy sobie do zarządzania poolem, zarządzania urządzeniami. Mamy tutaj nasz pool w rajdzie Z1 i 3 osobne urządzenia. Ale musimy mieć dodatkowy dysk, w związku z czym podłączymy pierwszy z dysków dodatkowych na TrueNAS Scale. Idziemy sobie do Scale'a, dyski, robimy Connect. Powinien on nam się pojawić pod XVDF. Zróbmy to jeszcze raz. Od razu nam się tutaj pokazał, że mamy nieprzypisany dysk. Wróćmy do zarządzania. Co teraz możemy zrobić? Teraz klikamy pierwszy z naszych dysków, który jest XVDB i robimy Replace. I wskazujemy ten dysk, który przed chwilą podłączyliśmy. Załóżmy, że podłączyliśmy teraz przez jakieś tam USB nasz dysk, ponieważ i tak nie mamy już miejsca, W tym momencie tu go wskazujemy. Używamy opcji Force, jeżeli jest to dysk, na którym było wcześniej cokolwiek, bo potrafi sprawdzić, co tam jest i czasem się buntuje. Natomiast jeżeli mamy pewność, że nie psujemy nic i nie nadpisujemy nic, co jest nam niezbędne do życia, bądź chociażby potrzebne, klikamy tutaj Force i robimy Replace. To tutaj powinno potrwać krótko. W tym wypadku pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli pool będzie dużo większy i dużo bardziej zapełniony, z całą pewnością potrwa to dużo dłużej. On tu jeszcze sobie robi replacing, to powinno chwileczkę potrwać. Klikamy tutaj i mamy 60%. 70, 80 i powinno być gotowe. Klik. Wymienił nam dysk. I zwróćmy tutaj uwagę, że mamy dysk F, który jest 30-gigabajtowy. Zwróćmy jeszcze uwagę, że w zasadzie do tej pory nic się nie stało. Dopóki nie skończymy ostatniego dysku, tu nie będzie nic widać. Czyli mamy F, C, XVDC i XVDE, XVDF. Wracamy do dysków i widzimy, że niepodłączony mamy XVDB. Załóżmy, że teraz już jest sytuacja, w której zsynchronizował nam się dysk przez USB. Teraz musimy wyciągnąć stary dysk i włożyć ten z USB we właściwe miejsce. Tutaj drobna uwaga, żebyśmy nie pomylili dysków. To jest maszyna wirtualna, więc tutaj tego nie będzie. Natomiast on powinien tutaj wpisać nam description, model i numer seryjny, jeżeli będą to rzeczywiste dyski podłączone do fizycznego urządzenia. Wracajmy do naszej Xenorchestry i usuńmy XVDB. XVDB. Odłączamy XVDB. Zginął nam, ale wszystko jest dobrze. Pool składa się z 3, wszystko jest w porządku. Podłączamy XVDG, następny dysk. Wskoczył nam tutaj jako nieprzydzielony. Znowu wracamy do naszego poola i wymienimy następny z dysków. W tym wypadku będzie to dosyć krótko, jak już wspominałem,
W wypadku dużych puli zdecydowanie będzie to dużych, dwa uzupełnionych. Będzie to zależne od tego, ile danych mamy na danym pulu. O tyle więcej będzie trwała synchronizacja. Super, skończył. Znowu wracamy i mamy już 2 z 3 są 30-gigabajtowe. Pozostał nam do wymiany dysk E. Upewnimy się tylko jeszcze, czy wszystko jest w porządku. Dysk XVDC jest 20 i jest nieprzydzielony. Idziemy go odłączyć. Zgadza się? XVDC, tak. Tak. Odłączamy XVDC i podłączamy XVDH. Pojawia nam się tutaj. Wracamy znowu do zarządzania naszym poolem i wymieniamy ostatnią 20. Nie zaznaczyłem force i nie było problemu, ale to są czyste dyski wirtualne, w związku z czym tutaj nie było żadnego problemu. Z tym, że już tam cokolwiek było. Wracamy tutaj. Cały czas mamy 34 GB. Tu po drodze nam startuje synchronizacja. Powinno to chwileczkę potrwać i dosłownie za momencik powinno wszystko wskoczyć. Skończył. Klikamy Shares. Coś w rodzaju, powiedzmy, odświeżenia. I bach. Mamy nasz pool, który jest już docelowej wielkości. Wykorzystuje już rozszerzone dyski. Zwróćmy uwagę, że tak jak wspominałem, nie było nawet konieczności restartu urządzenia czy jakiejkolwiek przerwy w usługach, pod warunkiem, że mamy urządzenia że nasze dyski są typu hot swap. Przejdźmy teraz do TrueNAS Core, rozszerzenia poola przez wymianę dysków. Zrobimy dokładnie to samo, tylko że na TrueNASie Core. Znowu 34 GB. Mamy 3 dyski po 20 GB. Dołożymy tym razem wszystkie dyski. W tym wypadku będę potrzebował zrestartować TrueNASa, ale nie dlatego, że coś jest nie tak z ZFS-em czy z TrueNASem, tylko po prostu kwestia taka, że jest on wirtualną maszyną i nie zawsze zaskakuje do 5 dysków. Zróbmy to więc. Restart. Uruchomił nam się, zalogujemy się. Storage pool dysk. Proszę bardzo, widzimy wszystkie dyski. Żeby było szybciej. Status. Zrobimy replace 5 force, tak lub nie, tu nie będzie to potrzebne. Od razu następny 6 7. Zwróćmy uwagę, że tu już mamy do wyboru ten, który przestał się synchronizować. To jest ta 20. Proszę bardzo, 20 już się zwolniły i nasz pool ma
3 GB jest dokładnie to, co byśmy chcieli. Przejdźmy teraz do TrueNAS Scale. Rozszerzymy pool przez dodanie nowego widewa. Żeby to zrobić, musimy dodać dyski. Wykorzystamy dyski, które już tu mieliśmy. Podłączymy je po prostu z powrotem. Dosyć szybko powinniśmy je tutaj zobaczyć. Są świetnie. Te 30 są już podpięte do naszego pula. My w tym momencie stworzymy dodatkowy widew z tych 3 20 i dodamy je do istniejącego pula. Już wspominałem, że wynika za chwileczkę różnica wielkości tych widewów. Jakie są wady i zalety takiego rozwiązania? Będzie to szybsze, ale ta nierównowaga w wielkości w wypadku maszyn wirtualnych i wyłącznie tych testów absolutnie nie zrobi nam tutaj żadnej różnicy. Od razu nam się pojawiają unassigned disks. Dodaj do pula. I znowu, albo tworzymy nowy pool, nie na tym nam teraz zależy, albo extend existing pool. Wskazujemy, który pool chcemy rozszerzyć, dodajemy dyski. Tu mamy informację, że nie widzi dysku, nie widzi numerów seryjnych, nie ma prawa ich zobaczyć, ponieważ są to dyski wirtualizatora. Nie dyski wirtualizatora, tylko wirtualne dyski, nie ma szans zobaczyć ich numerów seryjnych, dlatego my musimy stwierdzić, że godzimy się z potencjalnym ryzykiem, ponieważ ZFS rozpoznaje dyski po numerach seryjnych, to fakt, że on ich nie widzi, może być potencjalnym ryzykiem. Jeżeli z jakiegoś powodu system stwierdzi, że XVDB staje się XVDC lub na odwrót, TrueNAS nie będzie miał szans się podnieść, nie będzie wiedział, co z tym zrobić bez numerów seryjnych. Gdybyśmy mieli numery seryjne, możemy sobie przekładać z lewa na prawo, TrueNAS dobrze będzie wiedział, co z tym zrobić, znaczy ZFS, a tutaj istnieje ryzyko problemu, że ich nie rozpozna. Jak już wspomniałem, musi być dokładnie, nawet nie da się zmienić. Zobaczcie, jest RAID Z1, nie da się zmienić na RAID Z2 czy cokolwiek, musi być dokładnie w tym samym layoutie, co pierwszy widew data w naszym poolu. Klikamy i to byłoby w zasadzie wszystko. Oczywiście zgadzamy się i podpisujemy krwią, że to, co było na tych dyskach, zostanie wymazane. I voilà, gotowe. 88 GB mamy do dyspozycji. Wykorzystujemy do tego widew, ten pierwszy podstawowy z 30 GB, z 3 30-gigabajtowych dysków po naszym rozszerzeniu, plus widew z 3 20, które dodaliśmy przed chwilą. Tak oto wykorzystaliśmy obydwa sposoby, żeby rozszerzyć nasz pool, jeżeli zacznie nam się kończyć miejsce. Zanim zaczniecie swoje laboratorium, pamiętajcie proszę, że zawsze taka operacja może się nie powieść. Może stać się coś, czego nie przewidzimy. Awaria zasilania, awaria dysku. Zanim przystąpicie do działania u siebie, upewnijcie się, że macie kopię konfiguracji samego TrueNASa, ale i oczywiście danych w nim zawartych w jakimś innym miejscu.